Witajcie. Trochę się pozmieniało. Dokładnie. Też inna przywitajka tym razem, bo na żywo. Znaleźliśmy się nad Niemnem. Jesteśmy nad Niemnem, bo ten wyjazd, motywem przewodnim tego wyjazdu jest Finlandia. Dlatego Niemen. No, do Finlandii trzeba się dostać. Czy to będzie tylko Finlandia, czy coś więcej, czas pokaże. Na razie mamy 8 dni do promu. Jeszcze z naszymi przyjaciółmi się spotykamy w Estonii. Więc ten tydzień tutaj w krajach nadbałtyckich, które już zwiedzaliśmy, zapraszamy Was jak coś do linku, który Was odniesie do serii z poprzedniego wyjazdu, jeszcze Frydvanem 1.0. Po takim dosyć intensywnym roku, z powodu tego tutaj za nami, doszliśmy do wniosku, że nie jedziemy jakoś w miejsce, gdzie będziemy mieć napięty grafik i tysiące atrakcji do zwiedzania, tylko trochę takiego... Prawdziwe wakacje. Tak jest. Może spróbujemy odpocząć. Taki jest plan. Co z niego wyjdzie, to zobaczymy. Zaczęło się ekscytująco. Oj, bardzo. Wczorajsza podróż przez Polskę. Nie nagrywaliśmy jakby z założenia, bo droga przelotowo. Tak, bo nie chcieliśmy w ogóle drogi nagrywać, bo droga już tyle razy była. Wiadomo, życie jest w drodze, no, takim wehikułem czy każdym innym. Dobrze, nie przedłużając, zapraszamy Was do fińskiej serii Anno Domini 2025. Jak to my oczywiście nie powiedzieliśmy, co się nam przydarzyło po drodze. Tuż przed granicą z Litwą stanęliśmy nagle w szczerym polu, a co dokładnie się wydarzyło, do tego później jeszcze wrócimy. Także ta podróż, jak zobaczycie, okaże się pełna przygód, niespodzianek i przeciwności. Zjeżdżamy z miejscówki, była bardzo fajna. Natomiast jak widać, no dojazd jest taki, a nie inny. Gałęzie szorują. Nie dojechaliśmy na miejscówkę z Park Fortnite'u, bo było drzewo zwalone, już było ciemno, nie nagrywaliśmy tego wszystkiego. Więc stanęliśmy gdzieś troszeczkę wcześniej. Koordynaty jak zawsze będą podane. Był komentarz tam jakiś o drzewie właśnie zwalonym. No, jest objazd zrobiony, ale to nie dla takiego dużego auta. Frydvanem 1.0 byśmy dojechali na miejscówkę. Coś za coś. Ale bajka. Nie, naprawdę, tutaj cudownie. Jesteśmy w Biržach. W tej chwili senne miasteczko, takie zadupie. Natomiast przez 400 lat Birże i ten tutaj właśnie pałac był jedną z wielu oczywiście siedzib, bo główna była w Kejdanach, jednego z najbardziej możnych rodów Rzeczypospolitej i Litwy, czyli Radziwiłłów. Przez 400 lat ten pałac był właśnie w posiadaniu Radziwiłłów. Był to zamek księcia Bogusława Radziwiłła, tak tego, który był jednym z najgorszych wrogów Kmicica, który miał zakusy na Oleńkę i tutaj właśnie do tego zamku byli wiezieni
oficerowie, m.in. Wołodyjowski, Zagłoba, i to właśnie Zagłoba swoim słynnym fortelem do Rocha Kowalskiego, mów mi wuju, uwolnił ich, bo tutaj właśnie w tym zamku mieli zostać straceni na rozkaz Bogusława Radziwiłła. Zamek został oczywiście zniszczony, był wielokrotnie przebudowywany, natomiast w latach 80. XX wieku przywrócono mu wygląd z czasów świetności XVII-wiecznym, więc tak dokładnie wyglądał ten zamek, kiedy opisywał go Sienkiewicz. W XIX wieku majątek został sprzedany Tyszkiewiczom, drugiemu z największych rodów tutaj litewskich, którzy niedaleko stąd, po drugiej stronie jeziora, wybudowali sobie w XIX wieku okazały przepiękny pałac, do którego też Was zabierzemy, a póki co zapraszamy Was do spaceru wokół zamku w Birżach. Birże oprócz zamku słyną także z tego, że jest to stolica browarów, piwowarstwa tutaj litewskiego. Jest kilkanaście browarów, większych, mniejszych, i podobno aż 400 litrów na osobę rocznie jest produkowanego piwa właśnie tutaj. Czy nam się uda gdzieś coś znaleźć? Zobaczymy. To, co widzimy, to jest kościół ewangelicki tutaj w Birżach, bo jak wiadomo, Radziwiłłowie, jak większość magnaterii I Rzeczypospolitej, byli protestantami. Tutaj Birże były centrum kalwinizmu. Jest to też wytłumaczenie, dlaczego Radziwiłłowie zdradzili Rzeczpospolitą, dlaczego zdradzili króla. Król był katolikiem, natomiast potop szwedzki to część wojen religijnych, które się przetoczyły przez Europę w XVI i XVII wieku. Potop szwedzki akurat to jest część wojny północnej, tej, która też odebrała nam Inflanty, tej, która toczyła się w Niemczech. Radziwiłł jako protestant, jako Kalwin sprzyjał królom szwedzkim, którzy też byli protestantami. Za zdradę króla, za zdradę Rzeczypospolitej Radziwiłłowie mieli obiecane też to, że ich dziedzina, czyli tutaj część Litwy, będzie osobnym księstwem w ramach korony szwedzkiej. Dotarliśmy na drugą stronę najstarszego sztucznego jeziora w Europie, Szylwena, i znajdujemy się pod wspomnianym wcześniej Pałacem Tyszkiewiczów, wybudowany w XIX wieku na wzór pałaców włoskich dworków. No, mieli rozmach. Wejść do środka nie można, w przeciwieństwie do zamku. My akurat nie wchodziliśmy, no, nie zainteresowało nas akurat muzeum specjalnie. Tutaj mieści się pobliskiej paskudnej fabryki lnu dyrekcja, więc jak widać przepiękny pałac, ale jest mocno zaniedbany. A żeby dostać się spod zamku wzdłuż jeziora, można iść i przechodzi się później półkilometrowym drewnianym mostkiem. Myślę, że możemy śmiało Birże polecić. Szkoda, że jest dzisiaj straszny skwar, chociaż no tutaj chłodek jest teraz od wody, przyjemny wiaterek. Ale przyjemnie, wejdź sobie, naprawdę. Nie. Wejdź naprawdę koniecznie. Bardzo przyjemnie, ale fajnie. No to czas pomału dzień kończyć. Tak, my już na miejscówce, nie jesteśmy sami, miejscówka z Park for Night, niedaleko Birży. Jak widzicie, jest wieża widokowa, idziemy właśnie sobie wejść do góry, zobaczymy,
co tam wysępimy z góry i będziemy powolutku jutro już Litwę zamykać, no się kończyć, wyjeżdżać z Litwy. No i dalej na północ. Tak mówiłam, że miejscówka, już koniec dnia, a tu jeszcze nas czeka. Taki spacerek. Ale tym razem mogliśmy sobie pozwolić na stanie na parkingu. Tak. Takim dużym frydwanem. To się bardzo rzadko zdarzało. Normalnie byśmy pewnie pojechali dalej, albo byśmy się gdzieś po kątach chowali. Tak by było Z gdzieś tymi wszystkimi klamotami. Dokładnie. Więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Oczywiście. Wczoraj było pod górkę dużym, a dzisiaj jest z górki. Jeszcze pod górkę na wieżę. Ale potem już z górki. Zwierzę. Bardzo ładnie. 168 schodków. Tak, bardzo fajna miejscówka na noc, polecamy. Przyszedł czas na mały serwis. Tak jest. Nie ma tak łatwo. Pierwsze takie nalewanie wody w trasie. Wcześniej korzystaliśmy z baniaków. Tak jest. Które teraz też mamy. Co trzymasz tutaj, żeby nie wyleciało? A ja idę odkręcę. Trzymam, co mam je trzymać. Jeszcze tą szybę. No to pierwszy serwis zrobiony, zrzut szarej wody też, więc możemy Jeszcze jechać. się zrzuca. Jeszcze się zrzuca, więc możemy stać dzisiaj na plaży. Przesuwamy się coraz bardziej na północ. To jeszcze nie jest Finlandia. Nie wiem, kiedy ta Finlandia nastąpi. W sumie. Znaczy nie tydzień. wcześniej niż 10 lipca. No, więc wiemy, Bo kiedy mamy nastąpi. Bilet na prom. No w sumie tak. Jesteśmy teraz w miejscowości Bałska. Tak. To jeszcze na Łotwie jest. Pomyślałam, że trochę więcej na tej Łotwie zobaczymy, tak w sumie, bo ostatnio jak byliśmy, to byliśmy zachwyceni Łotwą. No tak, ale I jesteśmy tak w sumie, umówieni. no tak, ale ja trochę szczerze mówiąc żałuję, że więcej nie zobaczymy na Łotwie, no ale trudno. A może jakoś jeszcze wrócimy z tej miejscówki w sumie. No właśnie, zobaczymy, mamy tydzień, więc będziemy się zastanawiać co i gdzie. No, ale tak swoją drogą, byliśmy przed chwilą w sklepie kupić oczywiście szary groch. Tak, rewelacyjny jest. I Łotewski. soliankę. I soliankę. Chociaż soliankę pewnie można jeszcze gdzieś dostać, ale szary groch jest tylko chyba na Łotwie. Tak. Kolejny raz stojąc przed marketem i jak zauważyliście tym razem, w przeciwieństwie do tego jak to wyglądało w pierwszym frydwanie, no jesteśmy po miejskiemu zawsze ubrani jak idziemy zwiedzać, no bo możemy się komfortowo, szczególnie ja, w końcu przebrać, a nie robić jakiejś dziwnych akcji. No tak. Ja to tak właśnie, moja akcja polegała na tym, że zasłanialiśmy w poprzednim frydwanie te osłonki na okna, właziłam do środka i gdzieś tam mogłam się przebrać. Tak. No u mnie to było zdecydowanie gorzej. Więc już były akcje przebierania Prawie, że gaci. wieśniacką po prostu pod marketem. Tak jest. No, komfort jest zupełnie inny. Tak samo dzisiaj na miejscówce no, rano było ciepło, ale uchyliliśmy okna, odpaliliśmy wentylator i było miodzio, a
w Peugeocie byłaby masakra, po prostu pewnie by nas o Tak. 5 temperatura już obudziła, bo upały są, jest około 30 stopni nawet tutaj. Ale też to trochę rozleniwia w sumie, nie? No tak, tak. Jesteśmy tacy po prostu jak na wakacjach. No bo jesteśmy na wakacjach w sumie, ale zawsze było tak zaplanowane. Zero Tak, spiny. tak, tak, tym razem. Właśnie tym razem nawet listy nie zrobiliśmy, co po kolei zwiedzamy. To Dokładnie. jest jakieś... Nie no, mapę, to jest na coś mapie, dziwnego. mamy zaznaczone na mapie, ale nie mamy, że tak powiem, dzień po dniu, kilometr po kilometrze koordynatów wpisanych. No dobrze, nic, idziemy zwiedzać. Idziemy właśnie zwiedzać. Bałska została założona w połowie XV wieku przez Krzyżaków, dokładnie przez kawalerów mieczowych, jak większość zamków, większość miejscowości tutaj na Łotwie. Obecną formę zamek uzyskał dzięki rodowi Kettlerów, z którym już się zetknęliśmy podczas ostatniego wyjazdu. To dzięki nim Rzeczpospolita miała aż 2 zamorskie kolonie, przez pewien czas oczywiście. Tutaj była główna siedziba rodu. Zamek obecną formę właśnie uzyskał dzięki nim w 1596 roku. Zamek jak i Bałska zostały mocno zniszczone w czasie wojny północnej między Szwecją a Imperium Rosyjskim za Piotra Wielkiego. Piotr Wielki ten zamek zrównał z ziemią. Też miasto zostało spalone, później odbudowane. Jako ciekawostka jest podobno gdzieś zachowany, zrekonstruowany salon fryzjerski sprzed dokładnie 100 lat. Spróbujemy go znaleźć. A póki co zamek w Bałsce. Gdyby ktoś chciał wejść do środka, to bilety były po... ile? Po 9 euro. tak. Od osoby dorosłej oczywiście. Ten salon fryzjerski, o którym tam wcześniej mówiliśmy. To jednak my odpuszczamy. Nie będziemy wchodzić do muzeum, jedziemy dalej po prostu. Ale zamek fajny. Fajny. Fajny, gdybyśmy nie mieli ostatnio tyle wizyt w zamkach, to może byśmy Może się nawet byśmy się skusili. Mhm. Bo mamy bardzo dobre wspomnienia z Kiesi. Też I tego, na Łotwie. Też właśnie na Łotwie, jak te zamki tutaj na Łotwie są Tak, i przygotowane byliśmy pod turystów. zachwyceni. Kilka kilometrów od Bałski. Jest Rundal. Kto by pomyślał, że będziemy po pałacach chodzić? Tak, jest to perła tutaj łotewskiej, najpiękniejszy barokowo-rokokowy pałac. Z tego co wyczytaliśmy, prezydent Łotwy, kiedy gości jakichś dygnitarzy zagranicznych, no to właśnie tutaj przyjeżdżają specjalnie do tego pałacu. Pałac i jego otoczenie mógłby nam pewnie niejedno opowiedzieć, bo powstał jako letnia rezydencja księcia Ernsta Johanna Birona, kochanka carycy Anny Iwanowny. Żeby tego było mało, po latach stał się rezydencją kolejnego faworyta, tym razem Katarzyny II, Płatona Zubowa. Pozuje. Ale pachnie różami. Pachnie. Były rozterki. Tak. Czy Wchodzić, nie wchodzić. Tak, 6 euro za osobę. A doszliśmy do wniosku, że coś trochę może będzie innego na filmie, parę kwiatków. Jesteśmy w ogrodach francuskich tutaj na tyłach pałacu. Ale się tu musiało dziać w takim pałacu. Że co, że uciechy, zabawy. Sławowe.
To teraz już naprawdę na północ jedziemy. Nie no, cały czas jedziemy na północ. No dobrze, ale tak bliżej Bliżej czego? W bieguna. docelowej destynacji. Że niby tam Finlandia, że coś, a tutaj się kręcimy i potem tak wychodzi, że odcinki są nie o wyprawie do Finlandii, tylko o wszystkim innym. Tak jest. Jak z Rumunią było. W każdym razie będziemy przez Rygę przejeżdżać, ale nie będziemy się zatrzymać. W Rydze już byliśmy 2 dni Na razie jedziemy na RMK na spotkanie. z Waldkiem i Zagatą. Sympatyczny gadżet pojawił się we Frydwanie. Suwenir od naszego wiernego widza. Dziękujemy, bardzo fajny prezent. Pozdrowienia dla Franka i dla całej rodziny. No i tak, jedziemy, dokładnie tak jak teraz. Nic się nie zmienia. Ale szczerze mówiąc, miła odmiana po ostatniej Rumunii. Górek, pagórków, zakrętów i różnych. A tu sobie można po prostu jechać. I tak przez najbliższe parę tysięcy kilometrów. Oczywiście odkryliśmy właśnie Amerykę w puszkach. Ale dla nas jest to zupełnie nowe doświadczenie. Smacznego, bo jemy obiadek. Smacznego. Normalnie w trasie. A stanęliśmy po prostu bezczelnie przy stacji benzynowej, bo nie było żadnego innego fajnego a tylko tak przelotowo. Super. Prawo można skręcić na Moskwę, ale chyba nie tym razem. No dobrze, skoro Frydwan jedzie na urlop, to czego tutaj brakuje? Miało już nigdy nie być narzekania. O pokodzie. Oglądamy placy, to jak ma być. Jakieś wyścigi były. Następny taki jedzie. Gitara na dachu. Estonia. Tak jeszcze do Estonii nie wjeżdżaliśmy. Zazwyczaj to na Łotwie były gorsze drogi niż w Estonii. Bo to robią. Robią drogę. No to jesteśmy. Dzień dobry. Pan się czy taki dobry. Jesteśmy na RMK. Pierwsze RMK za granicą z Łotwą. Spotkaliśmy się z Waldkiem i Agatą wczoraj. Jeszcze raz Was pozdrawiamy serdecznie. Natomiast no, spotkanie nie odbyło się tak, jak byśmy chcieli i w ogóle. Miejscówka bardzo fajna, no bo Frydwan nam zrobił psikus. Wchodzimy wieczorem z powrotem do vana, a tutaj w szoferce mokro, więc jest lekka rozpierducha. Co się wydarzyło? Pierwsze co? Dobra, sprawdzamy naszą instalację, suchutko. Najprawdopodobniej padła nam klimatyzacja, w sensie się rozszczelnił gdzieś skraplacz albo jakiś element, który jest w desce. No i skropliny zamiast pod samochód, to się wylewały do samochodu. A gdzieś stąd musiało cieknąć.
Więc mamy wszystko mokre. Teraz staramy się suszyć. Próbujemy zorganizować jakiś warsztat tutaj w Estonii. Wiadomo, nie wozi człowiek wszystkich kluczy ze sobą, nie mamy jak odkręcić foteli. Gdyby się udało odkręcić fotele, to byśmy całą zdjęli tą podłogę i sobie to porządnie wysuszyli. No tak to musimy jakoś kombinować. Trochę pod górkę mamy na tym wyjeździe. Najpierw mandat, jeszcze w Polsce. Później przygoda na drodze szybkiego ruchu. Coś nam się ze wskaźnikiem zrobiło paliwa i nagle stanęliśmy. Musiała nam pomoc drogowa dowieźć ropy, bo myślałem, że się dojedzie do stacji, ale się do stacji nie dojechało. Brakło nam może z 1,5 kilometra. A teraz to. No nic, życie w drodze. Ale miejscówka za to, chociaż bardzo wieje. Już wczoraj wieczorem zaczęło. Trochę popadało, jutro ma padać. Ale mimo tego jest fajnie. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. To dopiero pierwsza część, a już kilka przypadków po nas przeszło. Przed nami jeszcze pewnie kilkanaście filmów z naszej 6-tygodniowej eskapady, więc aż strach się bać, co będzie dalej. Tradycyjnie dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas oraz za wszystkie subskrypcje, łapki, udostępnienia i komentarze. To dla nas ogromne wsparcie. Nie przedłużając, do zobaczenia! Została założona przez Katlerów. krzyżaków. To tak. Zamek uzyskał do dupy, to jest założona w XV wieku przez zakon krzyżacki. Bałska powstała w połowie... No chyba wszystko powiedziałem w sumie, jakoś tak za szybko powiedziałem wszystko. To już było, tak? Dobry jest Było, wszystko już było. Dobrze, no to jak Ze 2 razy. No to jak zwykle.